Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj nareszcie wracamy do kita. W tym odcinku złożymy elementy od 51 do 55, a zajmiemy się dzisiaj głównie środeczkiem, wnętrzem naszego pojazdu, tą częścią luksusową, gdzie siedzi kierowca, ale również zrobimy przednią zaporę silnika. Także zaczynamy. Złożenie 51. Górna część obudowy skrzyni biegów. Musimy wyjąć kabelek V z naszego modelu. Kabelek V jest tutaj. I tyle. Z powrotem. Również będziemy potrzebować elementu 50D z poprzedniego złożenia i z aktualnego złożenia element 51A. Tą naszą konsolę przykręcimy od spodu w taki sposób. O, fajnie się trzyma. No, dobrze pasuje. W końcu coś. Przykręcamy na dwie śrubki BP. Element 51A, drążek, końcówka drążka zmiany biegów, która ma piękne logo u góry Firebirda. I jeżeli ktoś chce być taki 100% realizm z kitem, to musi to logo zamazać. W serialu, w oryginale tego loga nie było. Ta końcówka jest tutaj ścięta i trafia w ten otwór. Oczywiście skrzynia biegów kita działa na automacie. Mamy tak parking, rakieta, noc, dzień, dwójka, jedynka. Wszystko się zgadza. To idzie na bok. Złożymy element 51H, 51G, 51F oraz 51I. I tak, to na drugą stronę. Tu, gdzie jest otwór, to idzie tą przestrzenią do góry. Następnie ten przezroczysty plastik ma być w tą stronę. Im mniej przycisków, tym idą bardziej w tą stronę. Tako. I również ta blaszka z plastiku jest ścięta w jedną ze stron. Również to wszystko jest ścięte w jedną ze stron. Więc ścięcie do ścięcia. Oj, popsuję, ale pokażę. W taki sposób to ma iść. I mamy tak, takie wcięcie przy tym otworze i jest wręcz na płasko. Wracamy do naszej konsoli, bo tutaj przymocujemy taki piękny hamulec ręczny 51C. A mówię piękny, bo jak tak patrzę, że on trafia tu, to jakby on miał się ruszać góra-dół. I mam nadzieję, że tak będzie. I ten hamulec ręczny przygwożdżamy tym, co złożyliśmy przed chwilą. Ten otwór trafia tu, a to miejsce jest miejscem na diodę i trafi tu. Czyżby się udało? Udało się. I od spodu trafia śrubka BP. O, w tym miejscu. Podniósł się aż hamulec ręczny. Naprawdę będzie tak chodził? Ale ekstra. No to mi się podoba. Jest fajnie. Chodzi z oporem, można zaciągnąć ręczny. Cyk, 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 cyk. Super. Takie detale lubię jak najbardziej. A w tym miejscu przymocujemy podłokietnik. Na razie na bok. Podłokietnik to element 51D. Jeżeli w waszym przypadku podłokietnik jest czarny, tak jak u mnie, to bardzo dobrze. On ma być czarny, ponieważ wersja kremowa, tak jak jest na instrukcji, to wersja stara, niepoprawna. Jeżeli macie czarny, to znaczy, że jest zaktualizowany. Zawias 51E będzie przykręcony tutaj. Oczywiście tak, żeby ten zawias tworzył taką L-kę.
taki sposób. Ale te śrubki są małe, a przykręcamy na 2 śrubki HP. I teraz podłokietnik przygotowany, przykręcamy tutaj oraz tutaj. Przykręcamy na 2 śrubki HP. Pięknie to wygląda. Cyk, cyk. Nasz element 51A przyczepimy do 50A. Ale musimy to ugrać jakoś tak, żeby ten kabel przyciągnąć, który wyciągaliśmy do tego miejsca. Czyli tu i trafia tu. A dlaczego tak? Ponieważ ta wtyczka przez te otwory nie wejdzie. Ok, dopasowujemy. I teraz śrubki DP w tym oraz w tym miejscu. To jest ukończone. Czas na drobne, małe rzeczy. Są to zapinki pasów, które mają tutaj literki. Mamy L-ki i trzeba dobrać L-kę drugą. Jest L-ka. Tutaj taka mała. W ten sposób, jak po prostu zapięcie do pasów. I przykręcamy na śrubkę IP. Lewa strona jest, to teraz prawa. Mamy zamki pasów bezpieczeństwa, mamy naszą konsolę środkową, więc gazetka 51 została ukończona. Złożenie 52. Wewnętrzny panel podłogowy. Nie mogliśmy zrobić tego w poprzednim złożeniu, tylko musimy zrobić to teraz. To, co składaliśmy, musimy skręcić ze sobą. No, po prostu zaskakujące. I tak, tutaj mamy trzpień, który idzie w tym miejscu. Miejsce na śrubkę będzie tu. O nie, i ta śrubka brzydka będzie do zewnątrz. Ja mam nadzieję, że to się ukryje fotelem, ale wątpię. Lewa, czyli tu. A śrubkę wkręcimy jakoś brzydko pod kątem. Jedna strona przykręcona, coś strasznego. To teraz prawa strona. Dopiero po przykręceniu widzę, czemu prawa i lewa strona ma znaczenie, bo one się tak rozchodzą na boki. Ale przykręcanie tego to było coś strasznego. Otrzymujemy wielki element, to jest wnętrze naszego auta. I musimy przymocować element 52C. Jakoś go to dopasować. O, w taki sposób. I przykręcamy na 2 śrubki BP. Element 52B, który tymi 2 otworami trafia tu oraz tu. Nie w te dziurki, tylko w te. O, trzyma się, super. I przykręcamy na 2 śrubki BP. Natomiast w tym miejscu trafia element 52D.
O, właśnie tak. O, tylko ten już się nie trzyma. I przykręcamy na 2 śrubki BP. Te wszystkie przygotowania były po to, aby nałożyć nasz środeczek. Ach, to pewnie ma przyjść tutaj. O, teraz będzie lepiej. Cyk. I pasuje całkiem dobrze. Jak się uceluje, to pasuje. Z drugiej strony przykręcamy na 4 śrubki BP. Tutaj, tutaj, tutaj oraz tutaj. Ma to wyglądać w taki sposób, że tu jest taka brzydka przerwa, a tu jej nie ma. Jest ładniej. No dobra, tu delikatnie. I teraz zobaczymy, jaki brzydki element. No ale cóż, złożenie 52 zostało ukończone. Złożenie 53. Pedały i mocowania pasów bezpieczeństwa. Czas na drobne elementy. 53A i 53C. Pedał hamulca. Ten otworek u góry musi trafić tutaj. W taki oto sposób. I od zewnętrznej strony, ciężko to pokazać, a co dopiero zrobić, to już się boję. I od tej strony przykręcamy na śrubkę JP. Oczywiście nie dokręcamy do końca, żeby był luz. Sprężynka 53D z takimi płaskimi końcami. Ten koniec, taki grubszy, trafi tutaj. Ten otwór niżej, a ten chudszy trafi w tym miejscu. Oj, to też przykręcamy na śrubki HP tym razem. Udało się. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj też pójdzie łatwo, żeby to przykręcić. To ciekawe, czy to będzie odpowiedzialne za wciskanie czegoś. A z drugiej strony, tej tutaj przykręcimy za to pedał gazu. Jest to element 35B. Musimy zauważyć, że to jest ten pedał z sezonu chyba 2. albo 3, bo tutaj ma imitację diod po bokach. W 2. albo 3 sezonie ten pedał zaczął mieć właśnie takie elementy świecące. Tutaj mamy trzpień, który trafi w to miejsce. Niezbyt dobrze to się tu układa. A tu od zewnątrz przykręcamy na śrubkę JP. Mamy to. Tylko że gaz będzie nieruchomy. Ale słabo. Ale hamować możemy do oporu. Będzie hamulec do dechy. Ten zestaw ląduje we wnętrzu naszego wnętrza. Tak.
te dwa otwory trafiają tutaj w te dwa. W taki oto sposób. O, fajnie pasuje. I przykręcimy to na dwie śrubki AP. Jest pięknie skręcone. Teraz musimy skręcić pasy z tymi małymi rzeczami. Czyli element 53E z elementem 53F. Tym razem nie mamy nic podpisane, że coś jest lewe albo prawe, więc po prostu to skręcamy. To trafia tu, żeby w środku była ta czerwona część. I przykręcamy na śrubkę HP. Drugi oczywiście tak samo. Czyli również na śrubkę HP. I tak przygotowane pasy trafiają do naszego wnętrza. Musimy je przykręcić w taki sposób, że czarna kropa, śruba idzie na zewnątrz i tu wkręcamy na śrubkę. Tak ciekawie, ale cóż, wkręcamy na śrubkę kapę. Dobra, może nie będzie teraz tak się rozłazić. Trzeba uważać, bo jak kręcimy śrubką, to oczywiście cały pas też się rusza, ale nie rozwarstwia się dalej, więc z zapalniczką coś tu pomogło. Druga strona. A i jeszcze jak się przyjrzymy w instrukcji, to jest na odwrót. W instrukcji, jak położymy pas w ten sposób, to tej śrubki nie widać. Natomiast ja sobie wyobrażam to tak i widzę w przyszłych złożeniach, że jak tu będzie fotel, to wtedy ten pas na ten fotel położymy, zapięcie pasa i nie będzie tej śrubki widać. Dlatego robię to niezbyt zgodnie z instrukcją, a wręcz na odwrót. Dobra, druga strona. Również śrubka KP. I jest i druga strona. Czy obie są poprawnie? Dobra. Obie strony są tak samo. Moi drodzy, złożenie 53 zostało ukończone. Złożenie 54. Zapora i zbiornik płynu hamulcowego. Zanim przejdziemy dalej, trzeba przyjrzeć się temu pięknu. Kit w mikroskali. A dokładnie w skali 1:43. Jaka piękna naklejka, że jest oryginal od GM. Super. No, jest ładne. Tegoroczne. Mam informację o licencji. Róże wydechowe są pomalowane. Pięknie. Wnętrze nie jest pomalowane. Również mamy podłokietnik kremowy zamiast czarnego. No, wygląda ładnie. Rejestracja też jest piękna. Trochę
Trochę podskakuje. Koła są dość krzywo skręcone, przyklejone. Widać, że są bicia, głównie na tyle. No, na przodzie trochę mniejsza. Ale jest ładnie. Jeżeli takie autko chcecie, mam tylko jedno oczywiście, to napiszcie na tego maila. Poproszę kita w skali 1:43. Podacie swój paczkomat, adres e-mail. To wam go wyślę. Więc kto najszybciej takiego maila napisze, ten najszybciej go dostanie. Albo po prostu tylko ta jedna osoba go dostanie. Dobra. Go pakuję i wracamy do składania. Zacznijmy od elementu 54A, czyli to będzie nasza gruć między kabiną a silnikiem, do której przykręcamy element 54B. On tu ma wycięcia, czyli będzie łatwo to dopasować. Ok, mamy tak. Te dwie kropy mają iść do góry, a z drugiej strony przykręcamy na śrubkę BP. Teraz zbiornik płynu hamulcowego, element 54C i 54D. One to są pięknie wyżłobione na siebie, więc pyk, zero problemów i przykręcamy na śrubkę BP. Element 54E, widać, że jeden bolczyk jest dłuższy, drugi krótszy, więc dopasowujemy to tak. O, udało się. Aż zaczynałem wątpić, czy na pewno tak to ma działać. Ten element umieścimy w naszym serwie hamulcowym. Kwadracik do kwadraciku. O. Poszło szybko i łatwo. Dobra. Jestem zaskoczony, ale złożenie numer 54 zostało ukończone. Złożenie 55. A akcesoria. Na długo nie pożegnaliśmy się z zaporą i umieszczamy skrzynkę bezpieczników, czyli element 55A. Mamy tutaj otwór na śrubkę oraz trzpień. Otwór na śrubkę trafia tu, a trzpień tutaj. Bezpieczniki są krzywo. Zrobię tak. Nie będę ucinał trzpienia, żeby to naprostować. Pójdziemy w tym kierunku. Przykręcamy w tym miejscu na śrubkę BP. To jest rdzeń nagrzewnicy niby. Element 55C. Ciekawe. I te dwa otwory trafiają tutaj, a wszystko to idzie na zewnątrz. Od tej strony przykręcamy to na dwie śrubki BP. Okablowanie zapory 55G. Trochę tą końcówkę pozginajmy, żeby lepiej wchodziła. A żeby gdzie lepiej wchodziła? O, tutaj. No i pięknie. Przewód zamontowany. Teraz złożymy zbiornik wyrównawczy. To jest element 55E oraz 55F. Ok, czyli to po prostu trafia tu. O. Trochę szpara jest, w sensie szpara. No widać, że z dwóch stron no nie pasuje to za bardzo do siebie. A na dole przykręcamy na śrubkę BP. Zbiorniczek wyrównawczy trafi do obudowy nagrzewnicy. W ten otwór tutaj.
Aha, na trochę odległość. A z tyłu przykręcamy na śrubkę BP. To dziwnie będzie odstawał, no ale dobra. Zbiornik wyrównawczy się obraca. Trzeba go sobie przytrzymać podczas skręcania lub po prostu po skręceniu go wyrównać. Wiecie, wyrównać zbiorniczek wyrównawczy. A zbiorniczek trafia, cały element, trafia w tym miejscu do naszej zapory. Tu są dwa trzpienie, które mają trafić w te dwa otwory. Ok, dopasowanie nie będzie zbyt łatwe. O nie, to będzie ciężkie. Dobrze, będę to dopasowywał, a teraz powiem, że tu przykręcamy na 2 śrubki BP. Ok, jeszcze na koniec, co powinno być drugim krokiem, trzeba przyczepić element 55B. Tutaj mamy trzpień, który trafia tu, a otwór na śrubkę oczywiście tutaj. Nasz silnik wycieraczek przykręcimy na śrubkę PP w tym oto miejscu. Och, ten kabel odpada. Trzeba go przykleić, ale to później, bo pewnie jeszcze tu będzie pełno kabli. Więc na którymś etapie to się przyklei. Złożenie 55 zostało ukończone. A tak oto prezentują się wszystkie elementy, jakie dzisiaj złożyliśmy. Jestem bardzo zaskoczony, że to poszło tak szybko. Patrzyłem na elementy i widziałem dużo takich punktów, że będzie ciężko, ale jednak się udało. Więc jestem bardzo zadowolony. Bardzo cieszy mnie to, że to wnętrze kremowe ma taką fajną strukturę. Nie widzę za bardzo sensu, żeby jakiś dywanik tam kłaść, ale kusi mnie. Kusi mnie, żeby to było jak najbardziej dopieszczone. Chociaż nie mogę znaleźć żadnego materiału. Jeżeli coś wiecie, macie jakiś pomysł, dajcie proszę znać. A tak oto prezentują się wszystkie elementy, jakie do tej pory uzbieraliśmy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze wspólne składanie i zachęcam do obejrzenia innych treści na tym kanale. Trzymajcie się, cześć!